Kochani, czy tak jak ja spędziliście godziny, miesiące, lata, próbując nauczyć się podstawowego znaczenia kart Tarota, ale nijak nie wchodziło wam to do głowy? Znam ten problem. Wiem, co przechodzisz i byłam tam. Dlatego dzisiaj chcę przedstawić Ci podstawowe znaczenie kart Tarota w pół godziny. I mam nadzieję, że moja metoda pomoże Ci w końcu zrozumieć podstawowe znaczenie kart Tarota. Później możesz dodawać do tego swoje znaczenie, ale mam nadzieję, że to pomoże Ci dzisiaj, tak jak mnie pomogło kilka lat temu, kiedy zaczynałam swoją drogę z tarotem. Zacznijmy od początku. Co to jest tarot? Tarot to jest zbiór 78 kart. Pierwsze karty tarota pojawiły się w XIV wieku we Włoszech i były używane jako gra towarzyska. Z czasem zaczęły być wykorzystywane do wróżenia i poznania drogi duchowej. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych talii kart tarota jest talia Rider-Waite, która powstała w 1909 roku. Autorem talii był Arthur Edward White. Ilustracje do kart zaprojektowała Pamela Smith, a wydawnictwo, które opublikowało pierwszą talię, nazywało się Reader. Dlatego talia nazywa się Rider-Waite. Nie przedłużając, jeżeli chcesz nauczyć się znaczenia kart tarota w pół godziny, zapraszam Cię na mój filmik. Daj znać, jak Ci poszło. Kochani, zacznijmy od tego, jak wybrać dobrą talię kart tarota do nauki. Według mnie ta talia powinna być wzorowana na Rider-Waite. To są te karty. To nie jest oryginalna talia, ale pokazuje bardzo dobrze, jak te karty wyglądają. Natomiast ja zaczynam od tej talii. Nie polecam, ponieważ to jest Cosmic Tarot. Bardzo piękna talia. Jak możecie zobaczyć, piękne rysunki. Natomiast nijak ona się ma do właściwego znaczenia kart tarota, dlatego było mi niesamowicie ciężko nauczyć się podstaw tarota. Następną moją talią bodajże była ta talia, gdzie tutaj zobaczcie, jest piękna talia, to jest wzorowane na oryginalnej talii, natomiast są tutaj znaczenia, które nie odpowiadają w ogóle zamiarom tego, co te karty mają oznaczać. To znaczy, na przykład karta głupca, tutaj jest napisane, że ona oznacza dobrych przyjaciół, szczęście i musisz podjąć pewne działania. Na przykład magik to jest zupełnie inne znaczenie i to jest jakiś element zaskoczenia, jakiś dobry albo złe niespodzianka. Magik zupełnie nie jest o tym, natomiast obrazki są bardzo dobre, to są podstawowe obrazki. Ponieważ ciężko mi było zrozumieć znaczenie tego, ponieważ tak jak mówię, no ta talia mówi coś innego, ta talia mówi coś innego i które wybrać. Z tyłu na każdej karcie miałam tutaj napisane po angielsku znaczenie, które ja myślę, że ta karta oznacza. I tak zaczęłam się uczyć, natomiast było mi ciężko, bo dalej nie mogłam zrozumieć tego. Nie o to chodzi w tym, żeby wykuć na blachę z książeczki znaczenie kart tarota. Chodzi o to, żeby móc spojrzeć na kartę i wiedzieć, co ona oznacza. I dlatego chcę Wam pokazać w tym filmiku, jak się łatwo tego nauczyć. Tutaj jest na przykład przepiękna talia, tarot runiczny, no natomiast zupełnie jest bardzo ciężko tutaj nauczyć się znaczenia pewnych kart, bo na przykład wybierzmy tutaj jakąś kartę. Popatrzcie, tutaj trzeba się dokładnie wpatrzyć, jaka to jest w ogóle, jaki to jest dwór, czy to jest dwór monet, czy to jest, tu wiadomo, tu są kielichy, bo tutaj te rogi symbolizują kielichy. Tutaj, no dobrze, niech będzie ta tarcza, niech będą te monety. Natomiast tak szybko zobaczmy tu, czy to wiadomo, jaka jest karta? Dziesiątka. No tutaj delikatnie widać, że to jest dziesiątka kielichów, ale bardzo ciężko, trzeba się wpatrzyć, wiesz, więc przepiękna talia, mogę ją polecić, ale później, nie na początek, nie do nauki. Tutaj mamy talię tarota snów, który jest bardzo popularny, bardzo często możecie go zobaczyć, bardzo wielu tarociarzy używa tej talii, natomiast widzicie różnicę między
tym obrazkiem, a tym. No, nie ma tutaj tego samego, prawda? Tutaj znowu mag, też nie ma, trzeba się dokładnie wpatrzeć, żeby zobaczyć te elementy. Tu jest nasza kapłanka. Co jest dobre w tej talii, są podpisane wszystkie tutaj na dole, to znaczy chyba tylko wielkie, nie, wszystkie, i wielkie arkana, i małe arkana są podpisane. W innych taliach tego nie ma, to jest dobrze, ale no, nie jest to bazowane na tej podstawowej talii. Następną talią, jaką kupiłam, to była talia tych wróżek, która była no, naprawdę piękna, przemawiała do mnie. Ja uwielbiam wróżki i wszystko, co z tym związane. Dobre jest znaczenie, natomiast nazwy są zupełnie inne. Tu jest jakiś myśliciel czy marzyciel, można powiedzieć. Nie jest to głupiec, tak? Tu jest na przykład magik, gdzie w oryginalnej talii talii kart tarota magika postawa jest taka, że zawsze jest jedna ręka w górę wyciągnięta, druga w dół, co pokazuje, że jak na górze, tak i na dole, tak? Pokazuje ten balans. Tutaj tego nie ma. A też zobaczyć, że tutaj jest wszystkie elementy tutaj są przedstawione do dyspozycji, tak jakby magika. Tutaj no nie ma tych elementów, nie są one przedstawione. Kapłanka, no przepiękne karty, natomiast no nie jest to bazowane na tej podstawowej talii. Są też inaczej nazwane dwory. Na przykład zamiast dworu kielichów mamy wiosnę, potem mamy zimę, lato i jesień, zamiast kielichów, monet, mieczy i buław, prawda? Więc no, jest to jakaś talia do wyboru, ale na później. Jest też tarot Złotego Życia, przepiękna talia, ale natomiast popatrzmy. Znowu jest tutaj piękny rysunek, głupiec, mag, o tym, o czym mówiłam. Nie ma tutaj ukazania tego jak na dole, tak samo u góry. Kapłanka, arcykapłanka przepiękna. Ciężko jest dopatrzyć się tego podstawowego znaczenia. Kochani, ostatnie 3 talie, które chcę Wam pokazać. Ta jest warta zwrócenia uwagi, ponieważ ma podstawowe obrazki wzorowane na Rider-Waite. Ma podstawowe znaczenie tutaj wypisane z boku, natomiast dla mnie jest to dobra talia do nauki, natomiast dla mnie dzieje się tu zbyt dużo rzeczy, ponieważ tu jest obraz karty, która jest bardzo dobra, bo jest, tak jak mówię, wzorowana na oryginalnej talii. Tu jest odpowiedź na pytania tak lub nie, natomiast tu są jakieś przypisania czakry, tu jest znaczenie karty, które może Tobie na przykład nie odpowiadać. Jest też znaczenie karty w rewersie, gdzie wiem, że nie wszyscy czytają tak karty, czytają tylko pionowo, nie czytają odwróconego znaczenia kart. I jest tu jeszcze na przykład jakieś znaki przyporządkowania planet, na przykład czakry, znak zodiaku, numery, co jest bardzo dobre, bo niektóre talie w ogóle nie mają numerów i czasami jest to ciężkie. Jest dobra dla niektórych, można spróbować jak najbardziej. Następną talią jest talia Modern Witch Tarot Deck, z której ja korzystam na co dzień. Jest to moja ulubiona talia. Ma karty wzorowane, nie są identyczne, ale są wzorowane na talii Rider-Waite'a, możecie zobaczyć. Tu są bardzo podobne, są zachowane kolory, są zachowane symbole. Tu też na przykład są te dwie wieże, bardzo dobra karta, natomiast pewne karty mają troszeczkę inne obrazy. Jest to przede wszystkim talia, która ma tylko kobiety w sobie, nie ma mężczyzn, więc niektóre na przykład karty mogą mówić o przybyciu jakiegoś mężczyzny, a tu będzie to kobieta. Ja ją bardzo lubię, ale dzisiaj będziemy się uczyć, więc bierzemy tą talię. Ja mam nadzieję, że będzie ją dobrze widać. To jest jedyna talia, którą ja mam, która jest najbardziej zbliżona do Rider-Waite'a. To jest holograficzna talia, więc dlatego mam nadzieję, że będzie ją widać. Zaczniemy od tego, żeby podzielić karty na dwory. Jak wiecie, talia kart tarota składa się z 78 kart, które są podzielone na 2 zestawy.
są arkana wielkie, to są 22 karty, i arkana małe, które są zbudowane z 4 różnych dworów. Pierwszy dwór to jest dwór buław, drugi akurat to są pentakle, trzeci dwór to są kielichy i czwarty dwór to są miecze. Więc już można zauważyć pewne powiązania. Jak widzicie, każdy as zaczyna się z ręki, która wychodzi tak jakby z nieba, z chmury i coś nam przedstawia, coś nam daje. I potem musimy zobaczyć, co to jest. Ogólnie arkana wielkie to są 22 karty, które symbolizują kluczowe wydarzenia i transformacje w życiu człowieka. Pozostałe 56 kart to są tak zwane arkana małe i dzielą się na 4 kolory i każdy z tych kolorów opisuje inne aspekty życia. I tak na przykład buławy reprezentują to, co robimy, czyli nasze działania, nasze pasje, kreatywność oraz realizację planów. One związane są z żywiołem ognia. Następnie mamy monety, odnoszą się do tego, co posiadamy, spraw materialnych, finansów oraz stabilności. Ich żywiołem jest ziemia. Kielichy odnoszą się do naszych uczuć, do tego, co czujemy, czyli emocje, związki. Ich żywioł to jest żywioł wody, jak widać. I ostatnim dworem to są miecze, które symbolizują to, co myślimy, czyli nasz intelekt, myśli, umiejętność podejmowania decyzji i one związane są z żywiołem powietrza. Zaczniemy od żywiołu buław. Pamiętamy, że żywioł buław albo kij to jest to, co robimy, czyli pasja, działanie, kreatywność. Pierwsza karta to jest as. As to jest szansa, to jest początek. Więc połączenie początek i tego, co robimy, czyli początek robienia czegoś nowego. 2. Dwójki zawsze to są równowaga i decyzje. Więc tutaj dwójka buław to jest podejmowanie decyzji, co zrobić w życiu. Planowanie czegoś. On tutaj stoi i on planuje. 3 to jest zawsze wzrost i kreatywność. Te decyzje, te plany, które podjęliśmy w dwójce, tutaj wdrażamy je w życie, tak? Czyli to, co robimy. Kreatywność, podejmowanie działań, czyli podjęcie działań tego, co planowaliśmy w trójce. Może być jakaś daleka podróż poza wodę. 4 zawsze czwórki oznaczają stabilizację, stagnację, czyli stabilność wynikająca z zakończenia jakiejś pracy, świętowanie z rodziną. Piątki oznaczają konflikt, zmianę lub stratę. W tym wypadku piątka to jest ciężka konkurencja do pokonania, obrona swoich poglądów. Tutaj widać, że ta osoba broni się przed różnymi atakami. Szóstki to jest nostalgia, sukces, zwycięstwo. Tutaj ewidentnie widać, tutaj jest laur, zwycięstwa, także zwycięstwo, tryumf, sukces, dobre wieści. Siódemki to jest zawsze refleksja, wiedza i walka. W tym wypadku to jest walka. To jest walka z silnej pozycji, obrona swoich przekonań. 8. Zmiana, aktywność, ruch. Aktywność, ruch, szybkie działanie, nie marnuj czasu. Działaj. 9. 9 to jest zawsze spełnienie lub wyczerpanie lub satysfakcja. W tym wypadku 9 to jest wyczerpanie ciągłą walką, pozycja obronna, brak zaufania, ale już niedługo, za niedługo się to wszystko skończy. Zawsze 9 mówią o czymś takim. 10 to jest zakończenie,
To jest ukończenie trudnego zadania, wykończenie. Zobacz, gdzie kierujesz swoją energię, czy się nie przepracowujesz. Paź zawsze oznacza wiadomość, czyli wiadomość o nowym projekcie. Rycerz oznacza ruch. Ruszaj szybko, działaj, nie marnuj czasu. Królowa to jest zawsze pielęgnacja, opieka, satysfakcja, czyli pielęgnuj swoje pasje, swoją twórczość i swoją kreatywność. Król zawsze oznacza kontrolę lub przywództwo, czyli kontroluj ten ogień, który masz w sobie, te pasje i działania. Następne są monety. Monety, czyli to, co posiadamy. As zawsze oznacza szansę, początek czegoś nowego, czyli to jest początek dobrego okresu finansowego, nowa praca. Dwójka, równowaga, decyzje. Równoważenie priorytetów, zalecana ostrożność w wydawaniu pieniędzy. Zobacz, gdzie wydajesz, gdzie przyjmujesz, gdzie wydajesz pieniądze. Trójka, wzrost, kreatywność. Tutaj to oznacza praktykę, pracę zespołową, kreowanie jakiegoś przychodu, wzrastanie, bycie zauważonym, bycie docenionym. Może być awans w pracy. 4. Zawsze stabilizacja lub stagnacja. Stabilność finansowa, przywiązanie do pieniędzy. Nie bądź skąpy, nie bądź rozrzutny. Buduj swoją stabilność finansową. 5. Konflikt, zmiana, strata. Tutaj zawsze piątka będzie oznaczać straty finansowe, bieda, jakaś choroba, problemy finansowe, ale może też oznaczać wsparcie od przyjaciela. Już niedługo, za niedługo przyjdzie pomoc. 6. Nostalgia, sukces, zwycięstwo. Dziel się z innymi tym, co masz. Dawanie i branie. 6 i 5 są zawsze połączone. Tutaj ta osoba utraciła pieniądze, doszła do czegoś, bo przyjaciel pomógł. I tutaj pamiętaj, że jak dostaniesz już te pieniądze, dziel się z innymi, którzy nie mają. 7. Refleksja, wiedza lub walka. W tym wypadku to jest refleksja. Czas oczekiwania na wyniki. Cierpliwość lub długoterminowe inwestycje. Tutaj widać, on zainwestował pieniądze i czeka, aż to wszystko do niego przyjdzie. 8 zawsze oznacza zmianę, aktywność i ruch. Tutaj 8 doskonale pokazuje umiejętności, pracowitość, samodoskonalenie się, samozatrudnienie, praca, którą kochasz. Mogą oznaczać też jakieś kursy w pracy. 9 spełnienie, wyczerpanie, satysfakcja. Tutaj jest spełnienie i satysfakcja, niezależność finansowa, luksus, spełnienie marzeń, prezenty. 10 zakończenie. To jest jakaś stabilizacja finansowa i rodzinna. Dziedziczenie majątku, tutaj widać starszą osobę, która siedzi. Dziedziczenie majątku, pieniądze spadające z nieba. Paź, wiadomość, czyli wiadomość odnośnie finansów. Rycerz, ruch. To jest jedyny rycerz, który stoi na koniu. On nie porusza się zbyt szybko, czyli powolne poruszenie w kwestiach finansowych. Wykona jakiś ruch. Królowa, pielęgnacja, opieka, satysfakcja. Pielęgnuj swoje finanse, zaopiekuj się nimi. Król, kontrola, przywództwo. Kontroluj swoje finanse. Następny dwór, czyli kielichy, czyli to, co czujemy. Nasze emocje, nasze związki i miłość. As, szansa, początek, czyli szansa na nowe uczucie. Czasami może oznaczać ciążę, dziecko, nowy związek. 2, równowaga i decyzje. Połączenie dwóch ludzi na tym samym etapie, na tym samym poziomie. To jest związek partnerski, oni są na równi siebie. 3, wzrost, kreatywność. Tutaj jest wdzięczność, świętowanie, impreza. 4, stabilizacja lub stagnacja.
Stagnacja tutaj wychodzi, tu jest takie znudzenie, niedostrzeganie szans i możliwości. Tutaj przychodzi jakaś nowa szansa na nowe uczucie, ale jest tak zapatrzony w tym znudzeniu swoim, że on nawet nie zauważa, że przychodzi coś nowego. 5. Konflikt, zmiana, strata. Tutaj widać ewidentnie stratę, rozczarowanie, samotność. Przerób to, nie zostawiaj w tym, rusz naprzód. Nie patrz tylko na to mleko, które się rozlało w tych 3 kielichach. Są jeszcze 2, które stoją zupełnie spokojnie i jest wszystko z nimi w porządku. 6. Nostalgia, sukces, zwycięstwo. Tu są dzieci na tej karcie. To jest karta, która mówi o podróży do przeszłości. Bądź łaskawy dla siebie z tamtych lat. Wiele przeszedłeś. Nostalgia. 7. Refleksja, wiedza lub walka. Tutaj jest refleksja na temat marzeń. To są marzenia, to są nasze fantazje, ale mówi ta karta o tym, żeby zejść na ziemię i pracować nad tymi marzeniami, bo nic nie spada z nieba od tak, trzeba ciężko pracować na to, żeby stały się rzeczywistością. 8 mówi o zmianie, o aktywności, o ruchu. Ta osoba zostawia pewne emocje za sobą i odcina się od czegoś. Ona ma siłę. Czerwony kolor oznacza siłę, więc ona ma siłę na to, żeby zostawić pewne emocje za sobą i odejść stąd, odciąć się od czegoś. 9. Spełnienie, wyczerpanie lub satysfakcja. Tutaj mówi o spełnieniu i o satysfakcji. Zadowolenie z siebie, satysfakcja, zdrowie i szczęście. On tutaj nawet przyjęcie wydał, żeby celebrować swój sukces. 10. Zakończenie. 10 w kielichach mówi o takim szczęściu rodzinnym, spełnieniu w rodzinie lub w związku. To jest taki happy ever after. Paź, wiadomość, czyli tu jest wiadomość na temat uczuć. To są jakieś uczucia, które przychodzą do kogoś. On jeszcze nie wie, co z nimi zrobić, ponieważ Paź jest młodą osobą. On nie wie, co ma z tymi uczuciami zrobić, ale przychodzi jakaś wiadomość na temat tych uczuć. Rycerz. Rycerz to jest jakiś ruch w uczuciach. Mogą być oświadczyny. Królowa, pielęgnacja, opieka, satysfakcja. Pielęgnuj swoje uczucia. Osoba empatyczna, to jest matka. Ona tu czule patrzy na coś. Król, kontrola, przywództwo. Bądź spokojny, kontroluj swoje uczucia, zachowaj spokój, emocje. Kontroluj swoje emocje. Ostatnim dworem są miecze. Czasami mogą być trudne do zapamiętania, dlatego postaram się jak najprościej je wytłumaczyć. Miecze odpowiadają za to, co myślimy, za intelekt, za myśli. As, początek, czyli nowe pomysły, nowe myśli. 2, równowaga lub decyzje. Tutaj ta 2 mówi o podejmowaniu decyzji za pomocą logiki. Tutaj ta woda jest z tyłu, ona nawet nie patrzy na tą wodę, nie kieruje się emocjami, tylko myślami się kieruje. Odsunięcie uczuć na bok. 3, to jest jakiś wzrost. 3 mieczy zawsze mówi o złamanym sercu. Ta karta mówi o umiejętności powstania po złamanym sercu, umiejętność odpuszczenia. 4 to jest stabilizacja, wycofaj się, odpoczynek i izolacja, może medytacja, odpocznij, daj sobie czas. 5 konflikt, zmiana, strata. 5 chęć wygrania konfliktu bez względu na koszty. Widać, on ma tutaj nieuczciwy taki wyraz twarzy. To może być jakieś kłamstwo, jakieś uczucie, zdrada, bądź uważny. 6 nostalgia, sukces, zwycięstwo. Tutaj jest nostalgia, podróż wewnątrz siebie. Tutaj ta osoba nam pomaga, to może być jakiś terapeuta, może być jakiś przewodnik duchowy, który pomaga nam przejść przemiany. Ta osoba w łodzi to jesteśmy my. Myśl jasno, nie przejmuj się tą wodą, czy ona jest spokojna, czy ona jest tutaj wzburzona, te emocje. Będzie ciężko, ale skup się na swoich myślach. Myśl logicznie i przejdź przez podróż wewnątrz siebie. 7, znowu tutaj jest walka, wiedza, może być też refleksja. W tym wypadku to jest wiedza i walka. To jest wygrana walka,
podstępem i sprytem. Ta karta może oznaczać kradzież, może oznaczać złodzieja, ale też mówi o tym, żeby nie ujawniać wszystkim swoich myśli. Nie mów, zostaw coś takiego tajemniczego. Jeżeli chcesz wygrać walkę, to wygraj ją sprytem. 8. Zmiana. Zobaczcie, tutaj ta kobieta, gdyby mogła, te więzy są tak luźne, że ona by mogła się uwolnić. Więc wystarczy się ruszyć, aby wyjść z tej ciężkiej sytuacji. Ona ma tu dużo myśli naokoło siebie, ale może z niej wyjść, jeżeli tylko będzie chciała. To jest takie poczucie bezsilności. Ona czuje, że wszystko idzie źle, nie po jej myśli. 9. Wyczerpanie znowu. Myślenie spędza ci sens powiek, bezsenność i depresja. Zrób coś z tym. Zapytaj o pomoc. 10. To jest zakończenie. Jest bardzo ciężko. Wszystko cię przybija, twoje myśli, bo tutaj nie podjąłeś właściwych decyzji na czas, nie poszedłeś po pomoc. To już cię dobiło, to już jest koniec, ale to już niedługo, gorzej już nie może być. To jest koniec cierpienia. Tutaj znowu mamy paź, to jest wiadomość, czyli mogą być jakieś zdane egzaminy, mogą być załatwione sprawy urzędowe. To jest najszybszy tutaj rycerz w całym tarocie, w całym zestawie kart tarota. I tutaj jest bardzo szybkie myślenie, tak? Nawet takie myślenie tutaj, widzicie, wiatr wieje w tą stronę, on idzie pod wiatr. To jest takie myślenie oryginalne, bardzo szybkie. Królowa, czyli znowu to jest pielęgnacja, opieka, satysfakcja. Ona ma piękny umysł i zdolność szybkiego myślenia i oceny sytuacji. Król, kontrola tego, co mówi, racjonalny umysł. I przejdźmy teraz do naszych arkan głównych. Czyli tak jak mówiłam, to są rzeczy w naszym życiu, takie bardzo wielkie zmiany w naszym życiu. Głupiec. Głupiec to jest początek, to jest podróż w nieznane. On wyrusza, on się nie przejmuje tutaj, że jest tutaj przepaść, on ma głowę pełną pomysłów. To jest młodość, to jest początek, podróż w nieznane. Mag to jest tworzenie czegoś z niczego, pewne umiejętności. On ma tu wszystkie umiejętności, które są mu potrzebne, żeby coś za niedługo się stało. Kapłanka. Ona tutaj ma pewną wiedzę, ta wiedza jest ukryta, to jest intuicja. Kieruj się swoją intuicją. Cesarzowa. Cesarzowa oznacza płodność, piękno, tworzenie. Cesarzowa, ona jest tutaj w ciąży, to jest matka, oznacza kobiecość, to jest znak Wenus. Cesarz to jest ojciec, to jest przywódca, siedzi na tronie, to jest bezpieczeństwo, to jest stabilność. Kapłan. Kapłan, tutaj są dwie osoby, które patrzą na niego, to jest poszukiwanie wskazówki, poszukiwanie mentora lub nauczyciela. Oznacza też tradycję, może oznaczać ślub kościelny. Tutaj cenzura, także wybaczcie, to jest zakryte, to nie jest oryginalnie tak na tej talii. Kochankowie oznaczają miłość, oznaczają związek, ale także oznaczają wybór. Tu jest trzecia osoba, nie wiem, czy tu będzie dokładnie widać. Ona patrzy na tego anioła, on patrzy na nią. Tutaj jest płomienna miłość, tu jest miłość platoniczna, więc tutaj chodzi o wybór też. Ta karta mówi o miłości, karta kochanków, ale mówi o takim wyborze między platoniczną miłością a pożądaniem. Rydwan. Rydwan to jest karta, która mówi o wzięciu życia w swoje ręce, o kontroli. On tutaj kontroluje te dwa sfinksy, białe, czarne. Może oznaczać też podróże. Siła. Ta karta mówi o sile wewnętrznej, o umiejętności ujarzmienia tego lwa i kontrolowaniu jego. To jest wewnętrzna siła, wewnętrzny spokój. Pustelnik. Pustelnik mówi o tym, żeby wycofać się ze świata i żeby popracować nad sobą i znaleźć odpowiedzi. To jest czas dla siebie, czas na popracowanie nad sobą. Koło fortuny.
Koło fortuny, czyli zmiana na lepsze lub na gorsze. Tu trzeba popatrzeć, jakie karty są obok, bo koło fortuny zawsze mówi o karmie, czyli będzie jakaś zmiana. Zawsze raz na wozie, raz pod wozem taka karta to jest. Sprawiedliwość. Tutaj widać, że ktoś rozważa coś, tak? Waży. To jest zapłata za uczynki. Jeżeli byłeś dobry, dostaniesz nagrodę. Jeżeli byłeś zły, dostaniesz za to karę. Załatwienie spraw urzędowych też tutaj jest ten miecz. 12 wisielec. To jest karta, która mówi o opóźnieniach. Wycofaj się trochę z pewnych spraw i popatrz na te sprawy z innej perspektywy. Widzimy tutaj do góry nogami, czyli popatrz z innej perspektywy lub czekanie na coś, może być jakieś opóźnienie. Śmierć. Zawsze jeżeli wypada w kartach śmierć, ludzie są przerażeni i myślą, że to mówi o prawdziwej śmierci. Nie, ta karta mówi o transformacji. To znaczy, że musisz odpuścić, musisz coś zostawić, aby dostać coś nowego, tak? Transformacja, zmiana. Doceniaj, co masz i otwórz się na nowe. Umiarkowanie. Umiarkowanie mówi o balansie, mówi o równowadze, o cierpliwości. Ona tu spokojnie przelewa z jednego kielicha do drugiego. Spokój wewnętrzny. Po tej karcie śmierci, która tutaj była, to jest znowu tutaj przychodzi spokój wewnętrzny. Może mówić o uzdrowieniu. Karta diabła. Karta diabła mówi o tym, o pożądaniu, mówi o kłamstwie, o uzależnieniach, bardzo często o problemach psychicznych, także mówi o czynieniu zła. Karta kochanków jest bardzo silnie zależna, karta diabła, przepraszam, jest silnie zależna do karty kochanków. Jeżeli tu popatrzycie, porównacie te dwie karty, o tym niewiele osób wie, ale jeżeli popatrzycie, tutaj pamiętacie, tu był wybór między platoniczną miłością a pożądanie. Tutaj oni wybrali pożądanie i tu się kończy, tak się to kończy. Po prostu oni wybrali fizyczną taką miłość, taką, ona często też mówi o jakichś dewiacjach seksualnych, ta karta. Ale nie wplątuj się w coś, co nie będziesz mógł, z czego nie będziesz mógł wyjść. Uważaj na swoje wybory. Karta wieży, no tutaj karta wieży mówi o tym, że coś się wali, tak? To jest chaos, to jest jakaś zmiana. Karta wieży mówi o tym, żeby usunąć ze swojego życia rzeczy, które ci już nie służą. I jak to wszystko już runie, to wtedy zbuduj coś mocnego na nowych fundamentach. Gwiazda to jest właśnie po wieży, jak już wszystko opadnie, cały kurz, to jest gwiazda nadziei, to jest zdrowie, optymizm, czasami też ciąża. Księżyc. Księżyc mówi o tym, o intuicji, o iluzji, o kłamstwie czasami też. Tutaj jakiś rak wychodzi z tej wody. Uważajcie, uważajcie i ufajcie swojej intuicji. Tutaj patrzę na księżyc. Księżyc to jest intuicja. Niebezpieczeństwo, mogą jakieś sekrety wyjść na jaw. Karta słońca, no to tu widać ewidentnie, to jest słońce, to jest szczęście, to jest radość. Może oznaczać też dziecko, optymizm i sukces. Zmartwychwstanie. Karta zmartwychwstania mówi o przebudzeniu do życia. Oni tutaj wstają, przebudzenie do życia, ale to jest takie przebudzenie, można przejść przez duchowe przebudzenie na przykład. To może też być emeryturę, może też czasami oznaczać w kartach. I karta świata, tu jest okrąg. Ona mówi o zakończeniu czegoś, o spełnieniu, o sukcesie, o akceptacji siebie. Tutaj ona jest naga, to jest taka akceptacja siebie takim, jakim się jest i to jest zakończenie pewnego cyklu w życiu, żeby przygotować się do nowego cyklu, który znowu przychodzi do nas z głupcem. I to już wszystko, kochani. To jest podstawowe znaczenie kart Tarota. Mam nadzieję, że pomogło Wam zrozumieć zasadę, na czym to wszystko polega. A teraz wszystko zależy od Was. Praktyka, praktyka, praktyka. Ale mam nadzieję, że podstawy już macie. Do zobaczenia.